Cześć! Dzisiaj przelecę tak skrótowo po zegarkach, które nosiłem przez ostatnie 18 miesięcy, a mam z tego dość dokładną statystykę. Używam takiej aplikacji Watchi Pro, którą co prawda zainstalowałem do zupełnie innych zastosowań, bo przesiadając się z Androida chciałem nadal używać takiej aplikacji do mierzenia dokładności zegarka dzień po dniu, bo wolę takie wskazanie niż wskazania z Time Graphera. No ale nie było tej mojej preferowanej apki na iOSie, więc wpadłem na to Watchi Pro, a przy okazji skorzystałem z innej funkcjonalności tej aplikacji, czyli robieniu statystyk tego, co nosimy, czyli codziennie zakładając jakiś zegarek, po prostu klikam Wear Today i to wszystko. Statystyki mają to do siebie, że trzeba je interpretować, bo same niewiele mówią. Ta interpretacja dla mnie bywa zaskakująca, bo kupując jakiś zegarek, posiadając go przez jakiś czas, zdaje mi się, że na przykład jest moim najczęściej wybieranym. Później okazuje się, że wcale nie noszę go aż tak często, a niektóre, które uważałem za takie zapchaj dziury i tymczasowo obecne w kolekcji, okazały się później jednymi z topowych, jednymi z tych częściej wybieranych. Więc choćby dla takiej własnej świadomości polecam korzystanie z podobnych aplikacji i zobaczenie, co tak naprawdę w tych waszych kolekcjach jest wam potrzebne. Dodam tylko jedną rzecz. Ta lista nie reprezentuje w żaden sposób tego, co ja myślę o tych zegarkach. I jest też dużo czynników wpływających na to, że dany zegarek jest niżej lub wyżej. Na przykład takich, że choćby mój Vacheron jest w mojej kolekcji przez cały okres, jaki używałem tej aplikacji. A na przykład zegarki takie jak Age Moser NC Pioneer sprzedałem dosłownie parę dni po tym, jak zainstalowałem tą aplikację, więc nie reprezentuje to dokładnie tego, jakie są moje wybory zegarkowe. Przynajmniej na przykładach tych zegarków albo nowszych, albo tych dawno sprzedanych, ale myślę, że i tak może to być ciekawe do obejrzenia, a przynajmniej dla mnie będzie ciekawe do omówienia. Naliczyłem tutaj 32 zegarki. Nie ma tutaj G-Shocków, które po prostu traktuję osobno i nie chce mi się odklikiwać ich w aplikacji. Na 32 pozycji, ostatniej na tej liście, jest Age Moser NC Pioneer w wielkości 42,8 mm, bo Moser tutaj tak nerdowsko podchodzi do tematu i podaje średnicę z dokładnością do 10 części milimetra. No tak jak już wspomniałem, ten zegarek wyleciał z kolekcji zaraz po tym, jak zainstalowałem tą aplikację. Zapewne byłby wyżej na tej liście, ponieważ gdy był u mnie, nosiłem go dość często, ale nie na tyle często, jakbym chciał, ze względu na jego rozmiar. Przy okazji recenzji Paneraya, ostatniej recenzji Paneraya, którą zrobiłem, wspominałem o tym, że rozmiar jest dla mnie czymś więcej niż tylko cyferkami. Jest też elementem designu, ale tutaj w Moserze ja nie widzę tej łączności designu z rozmiarem. On jest po prostu bezsensownie duży jak dla mnie. Być może miał jakoś przywoływać taki vibe MBNF, ze względu na rozmiar, to wypukłe szkło. Możliwe, że tak jest dla niektórych. Dla mnie po prostu za duży zegarek, ale jeden z ważniejszych, jakie kiedykolwiek posiadałem. I to z takiego bardzo zaskakującego powodu. Otóż gdy tylko go kupiłem i opublikowałem jakieś tam zdjęcie na Instagramie, to ta społeczność skupiona wokół Moseru, nie wiem jak to nazwać, przyjęła mnie bardzo, bardzo ciepło i masę ludzi poznałem wyłącznie dzięki temu, że ten zegarek kiedyś kupiłem. Nie tylko innych kolekcjonerów, ale również dystrybutorów, czy nawet CEO marki. I wszyscy oni odezwali się do mnie po zakupie tego zegarka. Myślę, że to jest mega ciekawe i no szkoda, że nie miałem takich doświadczeń z innymi markami zegarków. Tym bardziej doceniam to, co się wydarzyło po zakupie tego Mosera. Świetny zegarek, na mnie za duży, dlatego bardzo czaję się na jego mniejszą wersję.
Numer 31 to jest mój jedyny modowany Seiko, jakiego kiedykolwiek posiadałem. Był wykonany według moich instrukcji przez naszego lokalnego modera. Jest to przeróbka tych nowych Seiko 5 z dodanym szafirowym szkłem, takim bezelem w stylu Rolexa Yachtmastera, z dokręcaną koronką, z mechanizmem lepszym. No i jest cały czarny, totalnie nieczytelny. To jeden z głupszych moich zakupów. Ja zazwyczaj jak kupię coś takiego powiedzmy taniego, to później tego żałuję. Jest już od paru lat w mojej kolekcji, nosiłem go łącznie, już wam powiem, raz w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Miejsce 30. Patek Philippe Neptune, czyli taki przedakwanautowy, sportowy patek, który miał chyba uzupełnić Nautilusa jako tą ich sportową gałąź kolekcji. Oczywiście nie za bardzo to wyszło, szybko został wycofany, ale chyba po tym designie to każdy rozumie dlaczego. No, dla mnie ten zegarek był o tyle wyjątkowy, bo kupiłem go w takim maksymalnym chyba dołku cenowym dla tych zegarków. Był po prostu śmiesznie tani. Sprzedałem jakiegoś Rolexa czy coś i kupiłem sobie patka i zostało jeszcze sporo reszty. Trochę go nosiłem w ostatnich 18 miesiącach 3 razy, ale dzięki temu, że jego wartość wzrosła w ciągu tego mojego posiadania znacząco, to mogłem go wymienić na inny zegarek o wyższej wartości. Więc cieszę się, że go miałem. To był śmieszny zegareczek. Nie polecam absolutnie, zwłaszcza za dzisiejsze pieniądze. Numer 29. Studio Underdog. Chronograf Studio Underdog, czyli zegarek, który pojawił się w pandemii od takiej jednoosobowej marki, który absolutnie niczego nie udaje, nie jest homarem żadnych znanych designów i chyba to wyróżniło go na tyle, że naprawdę namieszał w tej branży. I wiecie, to jest jeden z tych nielicznych zegarków, który jest szanowany przez absolutnie każdą grupę entuzjastów. Nieważne, czy tych skupionych na zegarkach vintage, czy na zegarkach budżetowych, czy na zegarkach luksusowych. Kupując ten chronograf macie szacun u każdej z tych grup. I ja serio myślę, że w tym budżecie tak około 600 euro to jest być może najlepszy chronograf na rynku. W środku mamy jakiegoś chińskiego Sigula, nic specjalnego, ale z daleka wygląda to bardzo fajnie. Jest to zegarek manualny, nakręcany ręcznie, bardzo fajnie wykończony i przede wszystkim przywołujący uśmiech na twarz. Jak dla mnie mogę go z czystym sumieniem każdemu polecić. Numer 28. Casio Royale. Casio Wartime. Jest to jedyny elektroniczny zegarek na mojej liście. I nie wliczam go do tych moich G-Shocków, których nie kataloguję, ponieważ ja go noszę tak w formie daily, takiego zegarka na cały dzień, nie tylko do wykonania jakiejś pracy na ogrodzie czy w warsztacie, ale do takiego normalnego użytku, do biura, do pracy. Uwielbiam design tego zegarka i serio, jeżeli miałbym wskazać jeden zegarek taki topowy ze wszystkich o najlepszym współczynniku jakości do ceny, o najlepszym współczynniku tego, co dostajemy za złotówkę wydaną, to bez dwóch zdań Royale byłoby numerem 1. Najlepszy zegarek, jaki możecie kupić za pieniądze. Jakbym był tylko trochę bardziej rozsądny, to mógłby mi starczyć jako ten jedyny. Następna pozycja, Hermes H08. Dla mnie najlepszy nowy design w zegarkach od lat. Ja kupiłem pierwszego mojego H08 zaraz na premierę i byłem prawdopodobnie pierwszą osobą w Polsce, która ten zegarek kupiłam, bo
Wpadłem do butiku chwilę po premierze i one jeszcze nie były nawet wystawione i pan z zaplecza z jakichś pudeł go wytrzasnął, sprawdził, czy może sprzedać i mi go sprzedał. Po jakimś czasie się pozbyłem i bardzo, bardzo żałowałem. Pech chciał, że wtedy dostępność tych zegarków drastycznie spadła i nie mogłem go odkupić. Długo szukałem. Na szczęście w zeszłym roku coś się poprawiło. Są teraz łatwo dostępne. Ich ceny też na rynku wtórnym są dość atrakcyjne. Niestety ten mój egzemplarz cały czas jest w serwisie. Mały problem z koronką, ale zajmuje im to bardzo długo i nie mogę się już doczekać, kiedy wróci. Kolejny na liście Zenith Chronomaster Sport, czyli ten jeden z nowszych chronografów Zenitha. Był mocno krytykowany za inspirowanie się Daytoną. Właściwie niektórzy go homarem Daytony nazywali. Dla mnie to jest upgrade względem Daytony we wszystkich poza jednym aspektem, czyli zapięciem bransolety. Po prostu podoba mi się w nim wszystko dużo bardziej, dużo lepiej mi też leży na nadgarstku, przyjemniej mi się go nosi. Zapięcie mnie nie bardzo interesuje, bo i tak noszę zegarki na paskach, nie na bransoletach. Dwa minusy. Mała czytelność, zwłaszcza w wersji białej, bo miałem i białą, i czarną. Białą 2 razy w sumie. No takie życie flipera. Drugim minusem jest ten chronograf do 1/10 sekundy. To jest taki gimmick, takie coś, fajnie to pokazać, że ta wskazówka tak pędzi, ale w praktyce nie ma to jakiegoś specjalnego zastosowania. Następna na liście Omega Seamaster SMP300 w tej wersji Electric Blue. Znaczy ona była kiedyś Electric Blue, ten mój egzemplarz już był trochę nadgryziony zębem czasu, czego efektem była taka wpadająca w zieleń tarcza i żółte indeksy. Najwygodniejsza koperta divera ever. Kto miał styczność z tymi postbondowskimi omegami z lat 90. wie, o czym mówię. Idealne proporcje, na nikogo nie jest to zegarek za duży, na nikogo nie jest to zegarek za mały. Jeśli szukać takiego idealnego wymiarowania koperty, to właśnie były te omegi. Zegarka już niestety nie mam, jest w posiadaniu mojego kolegi. Wiem, że sobie bardzo chwali noszenie tego czasomierza, trochę mu zazdroszczę i żałuję, że sprzedałem. Następny na liście Hamilton Khaki Field w wersji z czarną kopertą. Kiedyś miałem obsesję na punkcie tych czarnych zegarków. Jego sprowadzałem ze Stanów chwilę po premierze, bo w Europie był jeszcze niedostępny. Czysto ekonomicznie jeden z głupszych moich zakupów. Następny na liście Panerai Submersible 42 mm. Mój pierwszy PAM, też taki trochę nieudany zakup, ale jakoś znajdywał drogę na nadgarstek, trochę go ponosiłem. Dość długo był w kolekcji, chyba prawie 2 lata. Była to, dzięki niemu też zaliczyłem taką pierwszą współpracę, bo pisałem poradnik noszenia, dobierania pasków do tego zegarka dla Deluxe. Kleję link w opisie, możecie poczytać. No fajny, fotogeniczny zegarek. Taki Panerai, co mogę więcej powiedzieć. Następny na liście Seiko SSK001, czyli z tych nowych GMT w kopercie SKX-owej. To jeden z takich głośniejszych zegarków Seiko w ostatnich latach. To wprowadzenie taniego mechanizmu GMT mocno namieszało w tym segmencie budżetowym. Dla mnie zegarek nieco za duży i za gruby. Dość szybko z kolekcji wyleciał, ale przez te kilka miesięcy, w której był, znajdywał swoją drogę na nadgarstek. Oczywiście z tą klasyczną już nieco za luźną bransoletą w stylu Jubilee. Bardzo wygodny na nadgarstku.
Kolejny na mojej liście to Omega Planet Ocean w ceramice, w czarnej ceramice w wielkości 39,5 mm na papierze, bo w praktyce był to zegarek 41 mm. Fantastyczny zegarek, jeden z takich ukrytych diamentów na rynku dzisiaj. Nosi się go wybornie, naprawdę, ten rozmiar, ja nie wiem czemu ten rozmiar Planet Ocean 39,5 był wcześniej postrzegany jako damski, a przynajmniej nie był brany na poważnie przez wielu użytkowników. Ja sam miałem kilka spotkań, na których ktoś przymierzał ten mój zegarek i był w szoku, jak dobrze to na ręce wygląda. Jedyny minus tego zegarka to ten oryginalny pasek ze zintegrowanymi uszami, który sprawia, że ten już gruby zegarek nosił się na nadgarstku jeszcze wyżej. Przez to być może mierząc go w salonie wiele osób odrzuciło. Ja go kupiłem online, więc nie przymierzałem wcześniej. Więc pierwsze co przyszedł, to pozmieniałem paski i od razu zobaczyłem w nim wielki potencjał. Jedna z moich ulubionych omek i jeden z lepszych diverów, jakie kiedykolwiek posiadałem. Pozycję wyżej mam Rolexa Oyster Perpetual 36 mm z niebieską tarczą, tego z aktualnej kolekcji, którego dostałem w jakimś rozliczeniu. Nie planowałem nosić w ogóle, a przez jakiś czas jednak na ten nadgarstek trafiał. No te OPI to są po prostu fajne zegarki, którym dobrze się nosi, ciężko się do czegokolwiek przyczepić, a to, że dostały od tej nowej generacji antyrefleks na szkle sprawia, że możemy piękno tych tarcz, bo one są naprawdę piękne, podziwiać gołym okiem, nie tylko na zdjęciach, kiedy dobrze trafimy z odblaskami. Więc fajny zegarek, był dość krótko, ale przez ten krótki czas przyjemnie mi się go nosiło. Kolejna pozycja to Parmigiani Fleurier Tonda GT. Zegarek złoty, z różowego złota na niebieskiej gumie z niebieską tarczą. I to chyba był najbardziej spektakularny zegarek, jaki kiedykolwiek posiadałem. Jakoś nie wiem, wrzucając go na nadgarstek od razu czułem się w jakiś sposób lepiej. I być może o to chodzi w takich zegarkach. To taki troszkę zegarek bezsensowny. Ma na przykład czarną lumę na wskazówkach, która w ogóle nie świeci. Ma totalnie nieczytelną sekundę, w sensie wskaźnik sekundowy. Na mnie nieco był za duży, aczkolwiek płaski, więc fajnie się nosiło. No nie wiem, już go w mojej kolekcji nie ma, wspominam bardzo dobrze. Kolejna pozycja to IWC Big Pilot 43 mm, czyli ta ucywilizowana wersja dużego pilota, która dość niedawno wyszła. Fantastyczny zegarek, naprawdę. Jego rozmiar jest przerażający, ale to tak jak w przypadku omawianego niedawno Paneraya. Ten rozmiar jest wpisany w design. I w tej wersji 43 mm, no myślę, że nawet małe nadgarstki mogą spokojnie ten zegarek nosić. Nowy mechanizm, dłuższa rezerwa chodu, 100 metrów wodoszczelności i absolutna czytelność. Fantastyczna luma. No, ja mam same dobre rzeczy do powiedzenia o tym zegarku. Kolejny na liście Tudor FXD. Nie mam go od dawna, a już zdołał na tej mojej liście wylądować dość wysoko, co tylko świadczy o tym, jak łatwo ten zegarek się wybiera. Wspominałem w recenzji, że dostrzegam w nim sporo wad, a mimo to trafia na ten nadgarstek częściej niż bym podejrzewał. I moim zdaniem to jest wielka siła tego zegarku. Ta właśnie łatwość w zakładaniu go, w noszeniu. Myślę, że jeszcze trochę w tej mojej kolekcji pobędzie. Następna pozycja to niesławny Moonswatch w wersji jowiszowej. I ja w sumie nie wiem, czemu on jest tak wysoko. Mam wrażenie, że ja go w ogóle nie noszę, ale to, co już wam wspomniałem. Korzystanie z takiej aplikacji pokazuje tą rzeczywistość taką, jaka ona jest, a nie taką, jaka nam się wydaje.
I mnie się wydaje, że ja tego zegarka nie noszę, bo ja nie mam absolutnie nic dobrego do powiedzenia na jego temat. A widzimy tutaj, że no jednak jest na tej liście dość wysoko. Dodam też, że ja z tym zegarkiem pływam, wchodzę z nim do morza, do basenu i ja wręcz za punkt honoru przyjąłem sobie go zajechać w jakiś sposób, a on się nadal dzielnie trzyma. Kolejna pozycja to Blancpain Le Mans w tej wersji tak zwanej putinowskiej, czyli zegarek wybierany kiedyś przez rosyjskiego dyktatora. No, najbardziej czytelna wersja tego zegarka w 40 mm ze wskazówkami w pełni zakrytymi lumą, z dużą datą, w takim matowym wykończeniu. Fantastyczny zegarek. Niestety jego ceny na rynku wtórnym trochę już poszybowały ze względu na to, że jest to edycja limitowana, co prawda w dość dużej limitacji jak na tę manufakturę, bo to było 2005 sztuk. No ale trzeba już za niego swoje zapłacić, choć nadal myślę, że to, co tutaj dostajemy, absolutnie odzwierciedla nawet te dzisiejsze podniesione ceny. O jedną pozycję wyżej jest kolejny Le Mans. Zegarek, który trafił do mnie przed Putinem, który kupił mój kolega, szukając chyba Putina właśnie. Później trafił do mnie, później trafił gdzieś do Stanów Zjednoczonych. No, mam tu do powiedzenia dokładnie to samo, co o Putinie, minus jego czytelność, bo niestety dostaliśmy już tutaj te szkieletowe wskazówki z lumą wyłącznie na końcówkach. Jest to taka bardziej elegancka wersja tego zegarka, bo koperta jest polerowana, ale dzięki temu sporo tańsza i myślę, że to jest fajny wybór, jeżeli ktoś szuka akurat takiego zegarka. O jedno oczko wyżej mamy recenzowaną tutaj na kanale Omega Aqua Terra z małą sekundą, którą też dzisiaj mam na nadgarstku. No ten zegarek przypadł mi do gustu po prostu, noszę go sporo. No, widać to po fakcie, że na tej liście jest tak wysoko, mimo tego, że w kolekcji ledwo 2 czy 3 miesiące. O jedno oczko wyżej mamy Bulgari Diagono SD38, czyli diver w wersji 38 mm. I tu po raz kolejny muszę powiedzieć, że to jest taki ukryty diament, bo zegarek jest fantastycznie wykonany. Jego jakość wykonania w niczym nie odbiega jakości Rolexów z tamtych lat, a możemy go dostać za kilka tysięcy złotych. Ikoniczny design, świetny rozmiar, bardzo płaski zegarek, wygodny. Ode mnie wielka polecajka. Następnie mamy Omega Globemaster w wersji z białą tarczą. Taka omegowa odpowiedź na Datejusta i myślę, że to jest bardzo fajna odpowiedź. To jest świetny zegarek. Jest to taki bezpośredni potomek tych słynnych, klasycznych Omeg Constellation z lat 50. i 60. Ma nawet tą charakterystyczną tarczę typu Pai Pan. Może być waszym zegarkiem sportowym, może być waszym zegarkiem eleganckim. Naprawdę warto wziąć Globemastera pod uwagę. Jest trochę w cieniu innych zegarków tej marki, ale zupełnie niesłusznie. Zwłaszcza cena na rynku wtórnym jest bardzo atrakcyjna. Oczko wyżej Grand Seiko Omiwatari, kolejny recenzowany już przeze mnie zegarek. Kolejny, który jest dość krótko w kolekcji, ale zdołał już na tej liście dość wysoko się spozycjonować, co też chyba świadczy o tym, jak udany to był zakup z tej perspektywy. No nie będę się tutaj rozwodził, odsyłam do recenzji, jeżeli ktoś chciałby posłuchać więcej na jego temat. Oczko wyżej, być może niespodzianka dla niektórych, to będzie Tag Heuer Carrera w takiej bardzo klasycznej wersji 39 mm z szarą tarczą. Tag Heuer był moim marzeniem przez lata dzieciństwa, lata studiów w liceum. Zawsze utożsamiałem Tag Heuera z tym zegarkiem, tym, który chciałbym mieć, tym takim nieosiągalnym. Wiecie,
Wtedy dla mnie Patki, Rolexy, Omegi, Tagi, wszystkie były jednakowo nieosiągalne. A mimo to chciałem Taga, marzyłem o Tagu i chyba w zeszłym roku w końcu sobie tego Taga kupiłem i nosiłem go całkiem sporo. Marzenie odhaczone, tak poszedł już do nowego właściciela, ale cieszę się, że doświadczyłem posiadania tego zegarka. Oczko wyżej mamy Tissot Sideral, czyli zeszłoroczną nowość, taki typowy Summer Watch, który właśnie zabrałem na dłuższe wakacje i stąd na tej liście jest tak wysoko, ponieważ przez parę tygodni nosiłem tylko jego i nie przypominam sobie, czy po tych wakacjach kiedykolwiek go jeszcze założyłem, ale w kolekcji nadal jest i myślę, że przyjdzie na niego pora, gdy zrobi się nieco cieplej. Następny jest Blancpain Bathyscaphe, czyli mniejsza wersja 50 Fathoms od tej marki, ta bardziej kanciasta, przez niektórych odrzucana za ilość tej negatywnej przestrzeni na tarczy, a przeze mnie odbierana jako najlepszy diver na rynku. Najładniejszą ma tarczę, najładniejszą kopertę i najładniejszy, absolutnie piękny mechanizm. Ja to tak właśnie postrzegam. Niestety ten zegarek jest na mnie za duży. Miałem go już 3 razy i no, nie umiem dobrać sobie odpowiedniego rozmiaru. Chyba już do tego zegarka wracał nie będę, ale no, nigdy nie mów nigdy. Moim zdaniem najlepszy diver i najlepiej wydane pieniądze, bo dzisiaj można mieć za 30 000, 30 kilka i patrząc na to, co dostajemy za połowę ceny rynkowej Submarinera, jeżeli tylko macie nadgarstek wystarczająco duży, żeby ten zegarek nosić, to polecam mieć go na uwadze. Tudor Ranger, czyli najnudniejszy zegarek ever, a mimo to nosiło się go fantastycznie. Ja kupiłem albo się zamieniłem, już nawet nie pamiętam. Tak czy inaczej wpadł do mojej kolekcji dość nieplanowanie, a zagościł na dłużej. I tak to właśnie jest z tymi zegarkami. Często rzeczy, które są w teorii bezsensowne, bo ten Tudor mam nudną jak flaki z olejem tarczę, nieładny set wskazówkowy. Ciężko coś pozytywnego o nim powiedzieć, poza tym, że jest najtańszym z Tudorów. A jednak sam lądował na nadgarstku. GP Laureato, chronograf w wersji 38 mm, czyli absolutnie spektakularna alternatywa dla Royal Oaka. Świetnie dobranym kolorystycznym na tarczy. Wydaje się czarno-biały, ale jeżeli przyjrzymy się pod odpowiednim kątem, widzimy niebieskie wskazówki, niebieskie indeksy. Fantastyczny zegarek i ten rozmiar też jest naprawdę świetny. Aczkolwiek w przeciwieństwie do Royal Oaków te GP zdają się nosić troszeczkę mniejsze niż ten rozmiar sugeruje. Bezel jest dość szeroki i sama tarcza ma dość małą średnicę, więc ja miałem wrażenie, jakby to był zegarek typu 36 mm, ale naprawdę fantastycznie się go nosiło i jeden z fajniejszych zegarków, jakie posiadałem. Zbliżamy się do podium. Na miejscu 4 Vacheron Constantin Traditionnel 82172, czyli zegarek, który w mojej kolekcji jest najdłużej, jeden z moich grali, na które zbierałem pieniądze i które kupiłem w salonie. Moim zdaniem jest to taki ostateczny, perfekcyjny zegarek garniturowy. Ja nie mam zbyt wielu okazji do noszenia go, ale często noszę go w takich stylizacjach bardziej luźnych. Zmieniam mu pasek ze skórzanego na jakiś tekstylny, czasem nawet na gumowy. Bardzo lubię ten zegarek. To jest naprawdę taka, moim zdaniem, czysta perfekcja.
Numer 3 na tej liście to Rolex Sea Dweller 40 mm i kolejny zegarek, który nieplanowany był zupełnie, wpadł do kolekcji w wyniku jakiejś wymiany, już nawet nie pamiętam szczegółów tej wymiany. No Sea Dweller ten z przełomu wieków, który występował jeszcze w 40 mm, był taką fajniejszą wersją Submarinera, ma datę, ale nie ma tego okropnego cyklopa. Minusem jest tylko nieco zwiększona grubość, ale jakoś to ginie na nadgarstku. I zegarek, którego ja w teorii go nie lubię. Nie mam jakoś za wiele dobrego do powiedzenia na ten temat, po prostu nudny Rolex. W praktyce okazał się jednym z częściej zakładanych. Na miejscu drugim Omega Railmaster i podobnie jak w przypadku Tudora Rangera. Jest to zegarek, który dostawał straszne baty w komentarzach, w opiniach za to, że ma tak nudną tarczę. Nudną może jest tutaj niewłaściwym określeniem. Chodziło o to, że te indeksy są po prostu nadrukowane, nie nałożone i przy tym poziomie cenowym to już nie przystoi. I być może jest to zasadna krytyka wobec innych wersji Railmastera, tych z tymi tarczami białą lub szarą, ale tutaj w przypadku tej ala jeansowej tarczy na niej już wystarczająco dużo się dzieje i ona wystarczająco dynamicznie gra ze światłem, że jakby jeszcze były do tego nakładane indeksy, to całość by była zbyt przytłaczająca. Przynajmniej ja to tak postrzegam. Dla mnie zegarek po prostu leżał i nosił się rewelacyjnie. Taki łatwy, kolejny raz to powiem, łatwy wybór, który sam wskakiwał na nadgarstek i nie chciał go opuścić przez dłuższy czas. To jeden z tych zegarków, które nosiłem takimi długimi seriami, czyli jak go ubrałem, to mijał tydzień czy dwa, zanim go ściągnąłem. Stąd też drugie miejsce na liście. A na miejscu pierwszym mój pilot Patek Philippe, który po prostu zdeklasował konkurencję. Zegarek, który w teorii nie ma sensu, bo jaki sens miałby mieć złoty zegarek sportowy? I trochę się obawiałem, że będzie się rysował od samego patrzenia i będzie mi go żal nosić. A w praktyce on nie ma więcej rys niż jakieś zegarki stalowe, które noszę, a ja go ani trochę nie oszczędzam. Jeżeli go zakładam, to po to, żeby go nosić. No i jest to mój taki zwycięzca zeszłego roku. Miałem jakieś wątpliwości kupując ten zegarek, ale rozwiał mi je w praktyce. Ale o tym zegarku opowiem pewnie więcej w jego recenzji. I oto wszystkie zegarki, które nosiłem w ciągu tych 18 miesięcy. Większość z nich już dawno opuściła moją kolekcję, bo nie podchodzę do zegarków jak do Pokemonów, że muszę złapać je wszystkie. Wolę ich po kolei doświadczać, wolę spróbować czegoś nowego niż kolekcjonować stare. Oczywiście jakbym mógł sobie na to pozwolić, to bym je chętnie wszystkie zatrzymał, ale skoro nie mogę, to wybieram doświadczanie nowych zamiast utrzymywanie tych starych, powiedzmy, w kolekcji. Myślę, że następny update do tego rankingu przedstawię za rok, bo wcześniej to chyba nie ma żadnego sensu, ale mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Do zobaczenia następnym razem.